A dziś pudełka niewielkanocne. Nawet jeżeli wyglądają, jakby były dedykowane na Wielkanoc, to ja bym bardzo chciała, żeby one były całoroczne, żeby nie lądowały w szufladzie, gdy skończy nam się Wielkanoc, tylko mogły stać na szafce przez cały rok. Jeszcze jeden rzut oka i proszę odpowiedzcie na pytanie, udało mi się czy nie udało? Bez względu na to, jakiej odpowiedzi udzielicie, zaczynamy. A zaczynam dosyć nietypowo, bo od przemalowania kółek na biało i przyklejenia na nich papieru ryżowego. A cóż to za dziwna kolejność, Katarzyno, zapytacie? Już odpowiadam. Nauczona wieloletnim doświadczeniem, w którym wywaliłam już wiele pasztetów, zdarzyło mi się tak, że papier po przyklejeniu do powierzchni troszkę zmienił kolor. I to troszkę czasami nie ma żadnego znaczenia, ale w tym wypadku pudełka będą w kolorach, które muszą idealnie pasować do tych papierów ryżowych. Bo wiecie, w moim życiu, jeżeli coś pomalowane jest krzywo albo nierówno, to nic nie szkodzi, ale jeżeli kolory nie pasują, to mi oczy krwawią. Więc przyklejam, suszę, obszlifowuję już tak na gotowo i będę dobierała kolory. Nawet jeżeli na mokro kolor wygląda fantastycznie, wygląda na to, że jest dopasowany 10/10, to czasem po wyschnięciu na przykład farba ciemnieje i okazuje się, że to już jest takie 8/10 i zdarza mi się przemalowywać. Ale w tym wypadku myślę, że jest ok, bo nawet jeżeli odrobinę ściemniały, to i tak wyglądają dobrze. Gdy do Was mówię, to film jest już dawno nakręcony, tylko dogrywam głos. I tak sobie pomyślałam, patrząc na te pudełka, że warto wprowadzić nową kategorię, która się będzie nazywała leniwe deku. W tej kategorii przyklejania papieru albo serwetek jest bardzo maleńko, całą resztę robią nam dodatki, tak jak tutaj. A najbardziej skomplikowanym elementem tych pudełek będą szablony. A jak wiadomo, odbić szablon i jeszcze pastą to w ogóle żadna robota, to się zawsze udaje. Bo pasta nawet nie podcieka, więc zerowe ryzyko. Przejrzałam wszystkie pasty, które mam i okazało się, że jedynym niewyschniętym preparatem jest primer w formie pasty. Zresztą bardzo go lubię i on się do szablonów świetnie nadaje. Troszkę go podbarwiłam na różowo, żeby wzorek wyszedł delikatnie i gotowe. Na drugim pudełku nawet nie podbarwiam tego preparatu, po prostu lecę z pudełka na biało. No i prawdę mówiąc, jeżeli chcemy odbijać wzory na biało, to zawsze pasta jest lepsza, ponieważ odbijanie farbą nie da takiego intensywnego koloru bieli jak pasta. Ten wzorek kratki jest znakomity, ponieważ pozostawia takie puste miejsca na wklejenie perełek. I tutaj można wkleić półperełki, a można je zrobić tak jak ja, preparatem do perełek. Położyłam sobie obrazek i perełki robię naokoło, bo bez sensu, szkoda preparatu na robienie perełek pod spodem. Przed chwilą Wam mówiłam, że praktycznie wszystkie pasty miałam wyschnięte. Teraz wyciągam lakier, a tam ledwo co na dnie jakieś zgęstniałe, nędzne resztki. Zobaczymy, czy to się w ogóle wypoziomuje. A teraz z wielką przyjemnością zapraszam Was do mojej strefy lenistwa. Nazwijmy ją roboczo strefą Deku Beauty, czyli będziemy dodawać różne dodatki, żeby wszystko nam pięknie wyglądało. No bo deku jak deku, ale często dodatki robią taką super robotę, robią te wszystkie wisienki na torciku. Cześć, dzisiaj już jest 3 dni później i kupiłam sobie nowy lakier, więc nóżki pomalowałam na biało, a potem polakierowałam, żeby się błyszczały. Szkoda, że tego w kamerze nie widać, bo naprawdę fajnie wygląda. Do środka zrobiłam serduszka, chociaż te serduszka na wierzchu to też by całkiem fajnie wyglądały. No i sklejam moje całe beauty deku do kupy. Zasada jest jedna, jeżeli nie zaznaczyłam sobie dokładnie, jak mam przykleić serduszko, żeby było równo, to trzeba je przykleić nierówno i powiedzieć, że tak miało być. Z szuflady wygrzebałam naprawdę cuda, żeby pudełeczka wyglądały uroczo. Chyba wszystko można kupić w naszym sklepie. Jakby co, to oczywiście wszystkie linki do produktów zostawiam Wam w opisie wideo. Ostatni rzut oka i okazało się, że przyda się jeszcze troszkę kropeczek oraz chwościk. I ostatecznie moje niewielkanocne pudełka są gotowe. Uwielbiam ten papier ryżowy, uwielbiam te zajączki albo króliczki i mam wrażenie, że co roku męczę Was podobnym projektem. Ale nic na to nie poradzę, bardzo proszę, dzielnie to znoście.
Oglądam na filmie pudełka razem z Wami. No i tak patrzę, nie są wielkanocne, prawda? Nie wielkanocne, takie normalne, całoroczne. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy film. Jak zwykle wszystkich miłośników deku zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Znajdziecie tam fantastycznych ludzi i przepiękne inspiracje. Do zobaczenia.